Czy wiesz, dlaczego twoja wymowa w języku angielskim jest zazwyczaj niedoskonała? Na dzisiejszym spacerze językowym opowiem ci o pewnej teorii, którą sprawdziłem w czasie kolacji i jedzenia pierogów razem z dwójką bardzo sympatycznych Amerykanów. Nazywam się Konrad Jerzek-Weldobosz i witam cię na językowym spacerze. Jesteśmy w Zielonce, chodzimy po mieście i rozmawiamy o językach. To wideo to jest wideo numer 3 z serii, takiej miniserii materiałów o nauce wymowy, o tym, z czego wynikają nasze problemy w wymowie. Jeśli chcesz obejrzeć pierwsze i drugie z nich, koniecznie kliknij gdzieś. Tutaj pojawią się linki do tych dwóch materiałów. Zrozumiesz wtedy nieco więcej i poznasz trochę moich trudnych momentów związanych z wymową w języku angielskim. No ale dobrze, opowiem ci teraz o tej teorii. Gdy starałem się poprawić moją wymowę w języku angielskim, natrafiłem na pracę amerykańskiego lingwisty doktora Stevena Krashena. On opowiedział ciekawą historię o tym, jak spotkał się ze swoim francuskim przyjacielem i pewnie przy jakiejś lampce wina wieczorem zaczęli rozmawiać na ciekawe tematy. I Krashen powiedział: ja czułem się wtedy bardzo dziwnie. Mój francuski brzmiał idealnie. Ja czułem się zupełnie jakbym był Francuzem. Nawet podobne gesty wykonywałem, podczas gdy zazwyczaj, kiedy używam tego języka, to czuję jakby, nie wiem, byłbym zestresowany, nie potrafię wymówić dobrze niektórych słów. Z czego to wynikało? To mnie tak zafascynowało, że postanowiłem ten temat nieco bardziej zbadać. I rzeczywiście Krashen zaczął analizować trochę ten temat i doszedł do ciekawego wniosku. Zauważ, że my jako ludzie chcemy zawsze mieć jakąś tożsamość, gdzieś przynależeć. Dlaczego ludzie chodzą na przykład w koszulkach piłkarskich albo mają t-shirt z napisem Metallica, prawda, czyli nazwą zespołu heavy metalowego? Chcą pokazać innym, co lubią, do jakiej grupy przynależą. Jeśli masz napisane Metallica i ktoś, kto również lubi Metallicę, minie ciebie, na pewno się uśmiechnie i będzie zadowolony, bo to będzie jakiś sygnał: jesteśmy tacy sami. I jest wiele takich oznak przynależności. Może to być ubiór, może to być coś zupełnie innego, ale jedną z nich jest właśnie język, w którym mówimy. Jeśli ja mówię teraz po polsku, to wy czujecie się okej. Konrad jest Polakiem, tak jak być może ja. On też mówi w tym samym języku, więc mamy taką nić porozumienia. I bardzo często takim znacznikiem będzie też akcent, w którym mówimy. Wyobraź sobie sytuację, że spotykasz Chińczyka, który mówi po chińsku. Co sobie pomyślisz? No to jest Chińczyk z Chin. Natomiast wyobraź sobie, że ten Chińczyk mówi perfekcyjnie po polsku. Co to będzie znaczyło? Czy będzie znaczyło, że to jest Chińczyk z Chin? Raczej pomyślisz, że to jest ktoś, kto wychował się w Polsce i dlatego tak dobrze w tym języku mówi. Więc będzie to już przynależność do innej grupy. To nie będzie Chińczyk z Chin, to będzie Chińczyk z Polski. I to, jak mówisz, jest oznaką twojej przynależności. I zauważ pewną rzecz. Kiedy mówisz w języku angielskim, mówisz najczęściej ze swoim ojczystym akcentem. Czyli mówisz po angielsku jak Polak czy Polka, jeśli jesteś oczywiście z Polski. I co to oznacza? To jest bardzo, bardzo ciekawe zjawisko, bo my robimy to nieświadomie. My nieświadomie nie mówimy z dobrym akcentem, chociaż bardzo często potrafimy. I to jest właśnie to, co zauważył Krashen. Dlaczego ja w tej sytuacji mówiłem ze świetnym akcentem, a w innych sytuacjach tego nie potrafię? Z czego to wynika? To właśnie wynika z tej bariery, która istnieje w nas. To jest ta bariera Stevena Krashena, czyli bariera polegająca na tym, że chcemy pokazać innym, do której grupy przynależymy. Bo gdybym ja zaczął mówić tak jak Amerykanin, to moglibyście myśleć, że jestem Amerykaninem, a ja wewnętrznie, podświadomie tego nie chcę. I teraz, jak ja przetestowałem to, o czym mówił Steven Krashen? Pewnego dnia miałem spotkać się z dwoma Amerykanami z Miami, którzy przyjechali do Polski szukając swoich śladów swojej rodziny, która z Polski pochodziła.
I poszliśmy na kolację, żeby zjeść oczywiście kultowe polskie danie, czyli pierogi. I ja idąc na tą kolację pomyślałem właśnie o tym, co mówił Steven Krashen. Pomyślałem sobie o tych historiach, kiedy ludzie mówili, że nie mówię dobrze po angielsku. I postanowiłem sobie, dzisiaj będę starał się mówić jak Amerykanin. Zmieniam się w Amerykanina. Nie musiałem sobie ćwiczyć języka angielskiego, czy ćwiczyć jakoś specjalnie tej wymowy, bo ja tę wymowę znałem już dość dobrze, prawda? Potrafiłem pewne słowa wymówić tak jak Amerykanie, ale nie robiłem tego na co dzień. Z jakiegoś powodu. Steven Krashen już wie dlaczego. No ale na tej kolacji pomyślałem sobie, będę dzisiaj mówił najlepiej jak potrafię, jak Amerykanin. I zaczęliśmy jeść pierogi i w pewnym momencie ci Amerykanie zaczęli się pytać, mówisz dobrze po angielsku, gdzie się nauczyłeś, czy w ogóle studiowałeś w Stanach Zjednoczonych, bo mówisz tak dobrze. Zaczęli mnie chwalić i dla mnie to było właśnie takie potwierdzenie tego, że Steven Krashen miał rację, bo chwilę wcześniej, kilka lat wcześniej byłem bardzo krytykowany za wymowę, a tutaj jak po prostu przestawiłem sobie w głowie, że jestem dzisiaj Amerykaninem, to nagle zacząłem mówić tak jak Amerykanin. Więc jeśli chcesz polepszyć swoją wymowę, pamiętaj zawsze o tej barierze Stevena Krashena. Mówisz troszeczkę z innym akcentem, nie dlatego, że nie potrafisz, bo jesteś w stanie mówić czy po angielsku, czy po francusku, czy po hiszpańsku, dokładnie tak jak oni. Natomiast często podświadomie tego nie chcesz. I zwłaszcza dzieje się to w językach, których uczysz się trochę z przymusu. Nie chcesz być na przykład kojarzony jak Amerykanin czy Brytyjczyk. Uczysz się angielskiego, bo musisz. Chcesz pozostać Polakiem. Dużo łatwiej jest na przykład, kiedy uczysz się hiszpańskiego, bo kochasz Hiszpanię, kochasz Hiszpanów i po prostu zaczynasz mówić tak jak oni. Jedziesz tam i czujesz się już jak ryba w wodzie. No właśnie, działa tutaj bariera Stevena Krashena. Także jeśli chcesz lepiej mówić, spróbuj właśnie tego ćwiczenia. Pomyśl sobie, dzisiaj zamieniam się w Amerykanina, dzisiaj zamieniam się w Brytyjkę, dzisiaj zamieniam się we Włocha, dzisiaj zamieniam się w Hiszpankę i mówię tak jak oni. Zobaczysz, jak to magicznie na ciebie wpłynie. Zaczniesz mówić dużo lepiej, zaczniesz czuć się dużo lepiej, zaczniesz zachowywać się troszeczkę inaczej, bo twoja podświadomość, która cię blokuje, która chce na każdym kroku podkreślić twoją tożsamość, zostanie wyłączona. Także jest to bardzo fajna rada, przetestuj ją jedząc pierogi albo cokolwiek innego i pamiętaj jeszcze o jednym. Nie ucz się słówek, ucz się zdań.